Witam serdecznie na moim kanale i dziękuję za to, że zdecydowałeś się obejrzeć właśnie to nagranie. Drogi widzu, dzisiejszym odcinkiem chciałabym ponownie zabrać Cię w podróż do naszego wnętrza. Czyli miejsca, gdzie rodzą się nasze myśli, uczucia, plany, pomysły czy marzenia. Gdzie przechowywane są zakodowane przez nas wszelkie informacje, czyli cała nasza wiedza, ale też przeszłe wspomnienia. Gdzie zachodzi wiele ważnych życiowych procesów, decydujących o naszym zdrowiu i samopoczuciu. Ale również do miejsca, gdzie ukryta jest pewna sekretna wiedza. Dlaczego mówię, że sekretna? Ponieważ nikt z nas nie ma pojęcia o jej istnieniu. I tak aż do momentu, kiedy to spontanicznie doświadczamy przebudzenia, po czym automatycznie wstępujemy na ścieżkę duchowego rozwoju. Czyli raz jeszcze proces, podczas którego zachodzą w nas potężne zmiany, a w tym między innymi zmiany w perspektywie postrzegania rzeczywistości, przeprogramowanie DNA, rozbudzenie dodatkowych zmysłów, ale również zmiany w naszym zachowaniu i wyglądzie zewnętrznym albo fizycznym. I choć o samym procesie przebudzenia duchowego już opowiadałam wiele razy w swoich wcześniejszych nagraniach, zważając na fakt, że jest to proces, który od momentu swojego rozpoczęcia praktycznie nie ma swojego końca, oznacza to, że wraz z naszym rozwojem poziom naszej wiedzy będzie wciąż wzrastał, a z nim ulegała ciągłej zmianie nasza perspektywa postrzegania rzeczywistości. I nawet jeśli jest to wciąż ta sama wiedza, to jednak wiedza ta z upływem czasu poszerza się o nowe informacje. I taki fenomen określamy jako duchowy download albo upgrade. W tłumaczeniu na polski załadowanie albo aktualizacja. A więc jeśli faktycznie dochodzi do postępu w rozwoju, oznacza to, że właśnie zaktualizowaliśmy, czy też zdobyliśmy, a raczej odkryliśmy w sobie jakieś nowe informacje. Dlatego niezależnie od tego, czy jest to dla nas coś zupełnie nowego, czy coś już znajomego, to wcale nie musi oznaczać, że informacje te pochodzą z zewnątrz. Bo jak też sam już wkrótce się przekonasz, wszelka wiedza jest już w Tobie i czeka na ten odpowiedni moment, kiedy poczujesz się gotowy ją poznać. Zatem w dzisiejszym nagraniu w szczegółach omówię, jak w rzeczywistości wygląda taka wewnętrzna transformacja, czyli to przebudzenie do własnej prawdy, odłączenie od starych wierzeń, przeprogramowanie i ostatecznie odrodzenie. I choć już o tym wspominałam w swoich poprzednich nagraniach, dziś, drogi widzu, posługując się konkretnymi przykładami, wyjaśnię Ci tą różnicę między każdym z etapów. Czyli jak zmienia się i przekształca nasza wizja postrzegania rzeczywistości. Bo przecież wraz z rozwojem nasza wizja również ulega zmianie. I te zmiany faktycznie nigdy nie mają końca. Zatem w części pierwszej tego nagrania, na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji, najpierw wyjaśnię Ci, jak wyglądało moje życie na chwilę przed przebudzeniem. Po czym, posługując się konkretnym przykładem, opowiem Ci o tym decydującym momencie, w którym doznałam tego przebudzenia. A następnie podzielę się z Tobą tymi najistotniejszymi doznaniami z doświadczeń, które pomogły mi dostrzec zachodzące we mnie zmiany. I tu między innymi opowiem Ci właśnie o tym, jak na przełomie lat zmieniała się i przekształcała perspektywa postrzegania przeze mnie moich przeszłych doświadczeń
ale również opowiem Ci o tym, jak w trakcie tego procesu zmieniała się moja wizja i pogląd siebie czy na siebie oraz rzeczywistość, którą tworzyłam i wciąż tworzę. Natomiast w części drugiej wyjaśnię Ci, czym jest to odrodzenie oraz jak wygląda życie oczami już przebudzonego człowieka. I na koniec, oczywiście jak zawsze, dokonam podsumowania i podzielę się z Tobą swoimi spostrzeżeniami z całego procesu tej wewnętrznej przemiany. Zatem serdecznie zapraszam do wysłuchania. Zacznijmy od tego, że ani w domu, ani też w szkole nigdy nie mówiono o pracy nad własną kreatywnością czy wyobraźnią. Dwie z najpotężniejszych wrodzonych zdolności człowieka, których nie nauczono nas wykorzystywać. Więc niewypracowane można powiedzieć, że stają się bezużyteczne. I tu pojawia się pytanie, czy jest w ogóle możliwym, podkreślam, zdrowo funkcjonować w życiu codziennym bez ich użycia? Niestety obawiam się, że odpowiedź brzmi nie. Dlatego właśnie nasz świat wygląda tak, jak wygląda. Ludziom brakuje wyobraźni. Na szczęście ja jeszcze jako dziecko sama odkryłam w sobie te umiejętności. A czasem nawet czułam, że one uaktywniały się we mnie aż zanadto. Bo obrazy, które potrafiłam stworzyć w swoich myślach, były tak wyraźne, że zdawały się być wręcz jak rzeczywiste. A to z kolei sprawiało, że częściej zamiast stawiać czoła swoim zmaganiom, ja wolałam odciąć się od tego i uciec w świat wyobraźni. A więc możemy powiedzieć, że jeszcze wtedy nie potrafiłam zbyt umiejętnie posługiwać się tą umiejętnością, bo nie wyznaczyłam sobie zdrowych granic. Natomiast zważając na fakt, że większość ludzi z mojego otoczenia kompletnie nie potrafiła korzystać ze swoich umiejętności, to niestety dla nich fantazjowanie było jedynie rozproszeniem. I to z pewnością dlatego często mówiono mi, żebym w końcu zeszła na ziemię. I choć jeszcze wtedy nie rozumiałam, czym jest manifestacja i jak faktycznie działa, to mimo tego gdzieś tam podświadomie wierzyłam, że moja rzeczywistość może wyglądać dokładnie tak, jak sobie ją wyobrażałam. A może nawet i lepiej. Więc często na przykład zastanawiałam się, jaką osobą stanę się w przyszłości. Czy mimo przypływu lat zachowam swoje poczucie humoru, swój entuzjazm i ciekawość świata? Czy być może z wiekiem zatracę się w swoich codziennych obowiązkach i stanę się zbyt poważna, żeby żartować albo rozmyślać o świecie? I choć z pozoru są to rzeczy, które nie sposób przewidzieć, to jednak gdzieś tam w głębi serca, jak już powiedziałam, faktycznie wierzyłam, że mój obraz kiedyś się urzeczywistni. Zatem często w myślach tworzyłam obraz takiej postaci, którą chciałabym kiedyś być. Wyobrażałam sobie, jak chciałabym wyglądać, poruszać się, mówić, a nawet jak chciałabym mieszkać i jaki styl życia prowadzić. W detalach. Ale niestety z upływem lat okazało się, że istnieje tak wiele różnych czynników zewnętrznych wpływających na ukształtowanie naszej osobowości, że w rzeczywistości
nie sposób jest określić, które z nich przyczynią się najbardziej do tego, kim faktycznie się staniemy. Poza tym, prawda, którą zaszczepiają w nas instytucje szkolne, znacząco różni się od prawdy, którą nosimy w sercu. Niestety nie dostajemy nawet możliwości wyboru, ponieważ wpływ środowiska oraz powstałe w procesie dorastania blokady psychiczne są zbyt silne i w końcu przejmują nad nami kontrolę, a w konsekwencji odsuwają od naszej natury, czyli zaczynamy ignorować naszą intuicję i najzwyczajniej przestajemy jej ufać. I tak też zaczynamy nieświadomie kreować różnego rodzaju maski, które pomagają nam przetrwać w tym świecie pełnym iluzji. I nazywam to światem iluzji, ponieważ będąc kimś, kim nie jesteś, to dość oczywiste, że Twoje życie nie może być rzeczywistością. Co ciekawe, mówi się, że dzieci mają niesamowitą wyobraźnię, podczas gdy dorośli jak gdyby zostają jej pozbawieni. I to właśnie dlatego, że szkolnictwo uczy nas żyć według danego schematu. Schematu, który w rzeczywistości ogranicza nasze możliwości, tym samym pozbawiając nas szansy odkrycia naszej prawdziwej natury. A zatem pytanie brzmi, kim my naprawdę jesteśmy i jakie są nasze prawdziwe umiejętności? Oraz jak wyglądałoby nasze życie albo świat, a w nim my i nasze życie, gdyby nauczono nas, jak korzystać z naszych wrodzonych talentów i umiejętności. I odpowiedź do tych pytań z pewnością otrzymasz w dalszej części tego nagrania, dlatego słuchaj uważnie, bo być może dziś odmieni się również i Twoja rzeczywistość. Patrząc z perspektywy czasu, dziś wiem, że moje życie, zanim jeszcze doznałam przebudzenia, przypominało jeden wielki chaos. Wiedziałam, że czegoś poszukuję, ale nie byłam pewna, czego dokładnie. I to z pewnością dlatego, że nikt z mojego otoczenia nie potrafił odpowiedzieć na moje głębokie pytania dotyczące sensu życia. Dlatego, tak jak każdego z nas, mnie również w końcu pochłonął świat materialny i ta gonitwa za pieniądzem do tego stopnia, że faktycznie uwierzyłam, że to właśnie pieniądze uszczęśliwiają człowieka. A raczej ta świadomość, że jeśli będziesz miał pieniądze, to będziesz mógł kupić wszystko, czego tylko zapragniesz. I to rzekomo miało sprawić, że będę czuła się szczęśliwa i spełniona. Niestety jeszcze wtedy nie miałam pojęcia o tym, że w dzieciństwie nieświadomie wykreowałam w swoim umyśle ograniczające mnie wierzenia. Wierzenia, które sprawiały, że pieniądze były dla mnie dość trudno dostępne. I to tylko dlatego, że w głowie wciąż powtarzałam sobie, że na pieniądze trzeba ciężko pracować. Więc przez lata nie poświęcałam się niczemu innemu, jak właśnie pracy. Niestety dość szybko zorientowałam się, że kiedy już je miałam, ogrom potrzeb, które faktycznie wciąż rosły i wręcz nigdy nie miały końca, sprawiał, że te ciężko zarobione pieniądze dosłownie znikały. Jak gdyby były jedynie złudzeniem. I tak też z upływem lat i brakiem postępu zrozumiałam, że stałam się więźniem własnego umysłu. Z tym, że jeszcze wtedy nie byłam świadoma, że jedynym złudzeniem było właśnie to przekonanie związane z pieniędzmi. Więc
To dlatego właśnie przez lata nie robiłam postępów, bo kręciłam się w kółko. Powtarzałam te same błędy. Innym takim wierzeniem było to przekonanie, że ludzie będą mnie szanowali tylko jeśli coś w życiu osiągnę. Więc większość rzeczy robiłam tylko po to, żeby właśnie przypodobać się innym. Bo nie oszukujmy się, ale nieświadomy człowiek wszystko, co robi tylko po to, żeby później wychwalać się przed innymi. Więc dla przykładu chwalimy się ukończonym kierunkiem studiów, zarobkami, nowym nabytkiem materialnym, awansem w pracy, czy też obnosimy się naszym statusem społecznym. Inaczej mówiąc, szukamy aprobaty innych, abyśmy sami mogli docenić siebie i własne starania, no i osiągnięcia. Ale oczywiście nieświadomy swojego zachowania człowiek nigdy nie przyzna, że tak właśnie postępuje. Jeśli natomiast chodzi o mnie, nie jestem typem człowieka, który lubi się przechwalać. Więc dla mnie tego typu postępowanie kompletnie nie miało sensu. Niestety, nie znając innej jak ta rzeczywistości, najzwyczajniej próbowałam się dopasować. A przez to gdzieś tam wewnętrznie czułam się jak gdyby rozdarta na pół, bo z jednej strony jakaś cząstka mnie faktycznie wciąż próbowała upodobnić się do innych, podczas gdy pozostała reszta wywoływała we mnie to uczucie, że nie postępuję słusznie. A jednak, mimo odmiennego głosu intuicji, działałam wbrew własnym uczuciom. Dlatego okres dorastania był okresem cholernie trudnym. I choć bywały momenty, że naprawdę było mi ciężko, zamiast rozmawiać o swoich problemach, ja przed samą sobą udawałam, że ich nie ma. I dziś wiem, że robiłam to, bo nie chciałam ujawniać przed innymi żadnych słabości. Bałam się, że jeśli to zrobię, to stracę kontrolę nad swoim życiem. Kontrolę, której w rzeczywistości i tak nie miałam, bo przecież biegu życia nie da się w pełni skontrolować. Ale oczywiście nieświadomy człowiek tego nie wie. Dlatego właśnie mówię, że wszyscy żyjemy w obłudzie, w kłamstwie. Poza tym z doświadczenia wiem, że mało kogo obchodzą nasze problemy. Wręcz przeciwnie, ludzie raczej zazwyczaj cieszą się, kiedy coś nam nie wychodzi. Być może doświadczyłeś tego, drogi widzu. Więc myśląc, że wybrałam mniejsze zło, po prostu udawałam, że wszystko jest w porządku. A w rzeczywistości czułam się okropnie zagubiona w tym wszystkim. I tak też przez lata popadałam z jednej skrajności w drugą, a w rezultacie ciągle się przeprowadzałam, zmieniałam otoczenie, pracę, zainteresowanie, znajomych, aż w końcu doszły problemy ze zdrowiem, zarówno psychicznym, jak i fizycznym. Ale ja oczywiście znowu, zamiast szukać pomocy, rzucałam się w wir pracy i imprezowania. Czyli robiłam dosłownie wszystko, żeby tylko zagłuszyć swoje natrętne myśli. I choć na chwilę zapomnieć o tym uczuciu wewnętrznej pustki i rozdarcia. I tak do momentu, aż powstał we mnie konflikt, urósł do tego stopnia, że już kompletnie straciłam nad nim panowanie, o czym opowiadałam we wcześniejszych epizodach, w szczegółach. I wtedy stałam się jeszcze bardziej podatna na uzależnienia i niekontrolowane huśtawki emocjonalne nastrojów. Z kolei te huśtawki emocjonalne
sprawiały, że zaczęłam przerzucać swoje negatywne emocje na innych ludzi. I dostrzegłam to, kiedy swoim zachowaniem zaczęłam ranić niewinnych ludzi. I wtedy właśnie uświadomiłam sobie, że już nie jestem tą samą wesołą osobą co kiedyś. Bo teraz coraz częściej czułam się zaniepokojona, zestresowana, podirytowana i zagubiona. Czyli całkiem normalny, można powiedzieć, stan dla wielu z nas. A na dodatek wszystkiego czułam się w tym wszystkim zupełnie sama. Więc podsumowując, psychicznie byłam w tak beznadziejnym stanie, że teraz jedynym wyjściem z mojej sytuacji była tylko jakaś naprawdę przełomowa zmiana. Bo te mniejsze przestały już na mnie działać. I to tak właśnie mniej więcej wygląda życie nieświadomego człowieka. Okłamujemy samych siebie, że jesteśmy szczęśliwi, podczas gdy w środku czujemy się puści i rozdarci. Po tych wszystkich niespokojnych latach uganiania się za czymś, co w rzeczywistości jeszcze bardziej pogłębiało moje cierpienie, doznałam oświecenia. Nastąpił taki moment w moim życiu, kiedy w końcu zrozumiałam, że sama sobie nie poradzę. I wtedy właśnie przypomniałam sobie o istnieniu Boga, czyli siły wyższej, która przecież ma kontrolę nad wszystkim. Więc każdego dnia dosłownie błagałam o jakąś zmianę. Prosiłam o wskazanie drogi, o uwolnienie mnie z tego labiryntu pełnego przeszkód i wyzwań. Ale też prosiłam o po prostu oczyszczenie umysłu z tych wszystkich negatywnych i natrętnych myśli, bo zdecydowanie zbyt długo żyłam w totalnej ciemni. Dlatego właśnie potrzebowałam tego oświecenia. A zatem, jak widać, przebudzenia doświadczasz w tym najbardziej krytycznym, ale i najmniej oczekiwanym momencie. Bo tak naprawdę, prosząc o pomoc i wskazanie drogi, nieświadomie wyrażasz zgodę na potężną zmianę w swoim życiu. I tak właśnie stało się w moim przypadku. I wtedy dosłownie w jednej chwili zrozumiałam, że nigdy nie będę szczęśliwa, jeśli wciąż będę słuchała innych i postępowała tak jak oni, czyli wbrew własnym uczuciom. Zrozumiałam również, że dobra materialne nigdy nie wypełnią tej wewnętrznej pustki, bo to uczucie posiadania czegoś jest jedynie iluzją, taką ulotną chwilą, która szybko przemija, po czym ponownie cofa nas do punktu wyjścia. I tak w kółko. Więc kiedy tamtego dnia zdjęto mi z oczu opaskę, czyli oczyszczono mój umysł ze wszystkich niepotrzebnych toksyn, zrozumiałam, że to ja jestem odpowiedzialna za cały ten bałagan. W końcu to ja wykreowałam te wszystkie negatywne przekonania. Ale też pozwoliłam innym, żeby zaszczepili we mnie swoje ograniczone poglądy i wierzenia. I jeszcze na początku faktycznie miałam do siebie żal i poczucie winy za te wszystkie wcześniej popełnione błędy. I mówię błędy, bo jeszcze wtedy wstyd mi było przed samą sobą za swoje wcześniejsze działania. Czyli robienie czegoś wbrew własnym uczuciom, naśladowanie innych, życie w kłamstwie, ignorowanie własnej intuicji czy potrzeb ciała,
które jasno komunikowało mi o jakichś zaistniałych problemach. A na dodatek tego imprezowanie i eksperymentowanie z narkotykami, czyli świadome trucie własnego organizmu. I kiedy już po latach spojrzałam na swoje przeszłe zachowanie z perspektywy obserwatora, aż ciężko mi było uwierzyć, że kiedykolwiek dopuściłam się takich czynów. Doskonale wiedząc, że nie pomagam sobie, lecz krzywdzę swoje ciało. Czyli jedyną rzecz, którą posiadam i której nikt nie może mi odebrać. Ciało, które ma służyć mi przez resztę mojego ziemskiego życia. I wtedy oczywistym się stało, że nigdy nie pokocham siebie i swojego ciała, jeśli nie będę dbać o własne zdrowie i samopoczucie. Logiczne. Ale z upływem czasu, czyli już z kolejnym etapem mojego przebudzenia, ten żal do siebie mijał. Bo teraz coraz bardziej rozumiałam, że przecież nie mogę obwiniać siebie czy innych za coś, co robiliśmy nieświadomie. Więc zrozumiałam, że byłam zbyt mocno zagubiona, żeby dostrzec, że ucieczka w pracę czy używki faktycznie nie jest rozwiązaniem moich problemów. I wtedy nauczyłam się przebaczenia. Czułam, że muszę wybaczyć sobie, ale też innym te wszystkie nieświadomie podjęte w przeszłości działania. Działania, które przez lata kreowały we mnie wstręt i nienawiść względem siebie i innych. Całkowicie niepotrzebnie. Ale oczywiście nie wystarczyło jedynie powiedzieć, że wybaczam sobie i innym. Bo zanim kompletnie zaakceptujesz jakąś nową prawdę, upłynie troszeczkę czasu. Więc powinieneś wiedzieć, drogi widzu, że te negatywne uczucia będą nieraz jeszcze powracały. Dlatego w trakcie takiego procesu uczymy się spojrzeć na istotę rzeczy z różnych perspektyw. Po czym musimy zdać sobie sprawę z tego, że tłumienie w sobie tych negatywnych uczuć nie pomaga nam, lecz szkodzi. I kiedy to zrozumiesz, czyli zaakceptujesz swoją nową prawdę, wtedy przechodzisz do kolejnego etapu. Zatem teraz już, w tym kolejnym etapie, oprócz samego wybaczenia czy przebaczenia, zaczynasz również dostrzegać możliwości rozwoju. I tu posłużę się własnym przykładem. Po dokonaniu dogłębnej analizy swojej przeszłości, na tym etapie byłam w stanie dostrzec, że faktycznie z każdym kolejnym doświadczeniem stawałam się coraz silniejsza. Ponadto odkryłam w sobie zdolności, o których nigdy wcześniej nawet bym nie pomyślała. I to właśnie dzięki tym wszystkim trudnym doświadczeniom. Więc kiedy to zrozumiałam, raptem powrót do dawnych wspomnień nie wywoływał już we mnie bólu czy cierpienia. Wręcz przeciwnie, bo teraz rozumiałam, że dzięki zachowanym wspomnieniom mam szansę porównać swój postęp w rozwoju. I tak też nauczyłam się umiejętnie wyciągać wnioski ze wszystkich przeszłych doświadczeń. Po czym zrozumiałam, że na przełomie tych wszystkich lat nauczyłam się naprawdę wielu bardzo ważnych życiowych lekcji. Co więcej, raptem zaczęłam dostrzegać powiązania między tymi wszystkimi doświadczeniami, o czym opowiadałam we wcześniejszych epizodach. Jak gdyby wszystko było perfekcyjnie zaplanowane, abym przeżywając każde z tych doświadczeń uczyła się czegoś zupełnie nowego o sobie, ale też o życiu. Więc kiedy następnym razem zostałam postawiona w jakiejś z pozoru niewygodnej sytuacji,
tym następnym razem już nie panikowałam, lecz podchodziłam do niej ze spokojem i rozwagą. Bo od teraz na każdą z powtarzających się sytuacji patrzyłam jako test sprawdzający, czy faktycznie nauczyłam się swoich lekcji. Zatem kolejnym etapem było zrozumienie całego mechanizmu działania wszechświata. I tu musimy wiedzieć, że wszystko we wszechświecie ma swój określony cykl, czyli okres czasu trwania czegoś. A więc nasze życie również jest podzielone na takie okresy, czyli etapy naszego rozwoju. I takie cykle do momentu naszego przebudzenia przechodzimy nieświadomie. Natomiast od momentu przebudzenia zaczynamy przechodzić je już w pełni świadomie. I dlatego jest aż tak ważnym, abyśmy przechodzili te cykle jednak świadomie. Ponieważ tylko wtedy będziemy w stanie zamknąć stare cykle i tym samym rozpocząć te nowe. W odwrotnym przypadku będziemy narażeni na powtarzanie tego samego cyklu bez możliwości rozwoju. A to oznacza powtarzanie przez nas tych samych błędów, co jest normalnym dla nieświadomego człowieka. A zatem, kiedy już zrozumiałam cały ten mechanizm działania wszechświata, wiedziałam, że dokonując w swoim życiu zmian, będę w stanie zmienić cały bieg wydarzeń. Nie oszukać przeznaczenia, ale zmienić to. I dzięki właśnie tej wiedzy zaufałam, że niezależnie od sytuacji, ze zdobytym w przeszłości doświadczeniem, teraz już ze wszystkim sobie poradzę. Bo moja perspektywa widzenia wszystkiego teraz już była znacznie bardziej poszerzona o nowe informacje. A zatem byłam w stanie określić, gdzie konkretnie popełniłam błąd i jak mogłabym go naprawić, aby w końcu zakończyć jakiś dany cykl. Oczywiście wyciągając z niego wnioski i ucząc się jakiejś lekcji. I tak właśnie, drogi widzu, wygląda cały ten proces wewnętrznej przemiany. Mniej więcej. Więc najpierw doznajesz przebudzenia, następnie przychodzi zrozumienie, a z nim ostatecznie uleczenie. Z kolei, kiedy już nastąpi to uleczenie, wtedy zaczynasz budować swoje życie na nowo. Z tym, że teraz już w pełni świadomie. I jeszcze na początku historia będzie się powtarzała. Czyli będą powracały jakieś sytuacje. Pojawiali się ci sami albo jacyś nowi ludzie, ale o tych samych lub podobnych cechach. I ci ludzie będą starali się wywołać w tobie różnego rodzaju negatywne uczucia, emocje, aby tym samym ściągnąć cię do swojego poziomu. I to właśnie będzie tą twoją możliwością do sprawdzenia, na jakim etapie w swoim rozwoju obecnie jesteś. A dowiesz się tego po własnej reakcji. Czyli jak tym następnym razem podejdziesz do danej osoby, czy też zaistniałej sytuacji. Czy dasz się ponieść emocjom, czy być może tym razem już zachowasz spokój. Po czym ostatecznie będziesz w stanie określić, czy zaszły jakiekolwiek zmiany w perspektywie postrzegania przez ciebie twojej rzeczywistości. I prawdę mówiąc, naprawdę nieważne jest, jak długo trwa cały ten proces. Bo kiedy raptem doświadczasz tak potężnej rewolucji w swoim rozwoju, w swoim życiu, twój poziom rozumienia oraz postrzegania wszystkiego sprawia, że stajesz się zupełnie inną osobą. A więc przestajesz już za czymś gonić, czy niecierpliwie pospieszać, bo teraz już ufasz, że wszystko dzieje się na twoją korzyść. Więc
Dajesz sobie czas na relaks i rekonwalescencję. Pozbywasz się całego zbędnego balansu i powoli budujesz swoją zupełnie nową rzeczywistość. Czyli rzeczywistość, w której zdecydowanie nie pozwolisz już, aby jakiekolwiek czynniki zewnętrzne miały na Ciebie choćby ten najmniejszy wpływ. I to właśnie dzięki tym wszystkim zmianom w perspektywie postrzegania odmienia się Twoje podejście do życia, a z nim oczywiście sposób myślenia. To oznacza, że przeprogramowujesz swój system przekonań i to właśnie to sprawia, że się rozwijasz, robisz postępy w rozwoju. A wraz z wyzbyciem się wszelkich ograniczeń i blokad, Twoja energia witalna zaczyna wzrastać. Natomiast ten wzrost energii ostatecznie doprowadza Twoje ciało do kompletnej wymiany komórek, a w konsekwencji do przeprogramowania DNA. No joke. Zatem im wyższa staje się wibracja Twojej energii, tym szybciej uzdrawiasz swoje ciało. Ciało, które ma niewyobrażalnie potężne właściwości samouleczenia. I tak wiem, powtarzam się, ale to jest tak ekscytujące, że nie sposób o tym nie mówić. Po tych wszystkich latach zachodzących we mnie zmian zrozumiałam, że nie powinniśmy przywiązywać się do jednej prawdy tylko dlatego, że ta zdaje się być dla nas wygodną. W przeszłości wielokrotnie wspominałam, że życie zmienia się w każdej sekundzie, a zatem i my powinniśmy wciąż poddawać się zachodzącym w nas zmianom, czyli akceptować je bez walki i wypierania. Bo w rzeczywistości to kurczowe trzymanie się starych przekonań sprawia, że nasze życie zaczyna robić się niewygodne. I ten brak otwartego umysłu, czyli brak elastyczności w myśleniu, czy tej swobody w myśleniu, sprawia, że nie potrafimy poradzić sobie z wyzwaniami, jakie rzuca nam życie. Dlatego takim ratunkiem dla nas jest właśnie wspomniane wcześniej przebudzenie i rozwój duchowy, czyli praca nad sobą, odłączenie od starych przekonań, wykreowanie nowych. Oczywiście wraz z postępem te przekonania również będą się zmieniać. Dlatego kolejnym ważnym czynnikiem jest odłączenie od wszelkich przywiązań. Musimy liczyć się z tym, że coś, co dziś służy naszemu rozwojowi, za rok czy za miesiąc może okazać się już bezużytecznym. Również ważnym jest, aby osiągnąć wewnętrzną równowagę, czyli będziemy musieli wyzbyć się naszych uzależnień i złych nawyków. Ale takim najważniejszym zadaniem w całym tym procesie jest praktykowanie bezwarunkowej miłości, współczucia i bezinteresownej służby względem bliźniego. Czyli coś, co wydaje się być wręcz niemożliwym do wykonania dla nieświadomego człowieka. I kiedy z upływem czasu już uda nam się to wszystko osiągnąć, a wierzę, że uda, wtedy właśnie dochodzi do odrodzenia. Nazywam to odrodzeniem, ponieważ w trakcie tego procesu umiera ta dawna wersja nas, a w jej miejsce rodzi się ta zupełnie nowa, już wyleczona, oczyszczona ze wszystkich toksyn, które blokowały przez lata ten przepływ energetyczny pięknej Bożej miłości, albo siły witalnej, jak wolisz, tej nadającej nam życie. Dosłownie stajesz się oczyszczonym ze skazy człowiekiem, doznajesz zbawienia.
Obraz, który teraz widzisz już przed oczami, jest na tyle wyraźny, że jesteś w stanie nie tylko dostrzec prawdziwe intencje drugiego człowieka, bo teraz również jesteś w stanie je intuicyjnie wyczuć. Dosłownie prześwietlasz ludzi. Wiesz, kiedy kłamią, kiedy się boją, kiedy udają, kiedy się martwią. Ty to widzisz i czujesz. Ale mimo wszystko nie oceniasz ich, bo intuicyjnie jesteś w stanie dostrzec przyczynę ich zachowania. Zatem zamiast wszczynać kłótnie, dajesz im to poczucie wyrozumiałości, współczucia i miłości. I wtedy oni czują się jak gdyby obnażeni, bo czują, że wiesz, że skłamali, że się boją czy że udają, a wyczuwają to w Twoim głębokim spojrzeniu, które teraz jest czyste jak łza. I ego nieświadomego człowieka boi się tego spojrzenia. Wstydzi się bycia obnażonym ze swoich skaz. Dlatego nieuleczony człowiek często unika interakcji z tym wyleczonym. Bo istnieje między nimi zbyt duża różnica energetyczna. Zatem niewyleczony człowiek unika tego przebudzonego, ponieważ wysoka częstotliwość aury tego przebudzonego wywołuje w nim negatywne emocje. Co więcej, przebudzony człowiek troszczy się o siebie i kocha za to, kim jest. Zna swoje wartości, talenty, dary i umiejętności, więc nie skupia się tylko na wyglądzie zewnętrznym. I poznał to wszystko właśnie w trakcie przeżywania tych wszystkich trudnych doświadczeń. A zatem ma do siebie zaufanie, pełne zaufanie. Taki człowiek jest w stanie nawet przewidzieć sytuację, dlatego właśnie udaje mu się unikać tych niekorzystnych sytuacji czy konfrontacji. Kiedy wymienia się z innymi swoją opinią, nie skupia się na różnicach, lecz na podobieństwach. Idzie na kompromisy. Jasno określa swoje cele, ale zamiast skupiać się na samym ich osiąganiu, skupia się na każdym podjętym przez siebie działaniu i kroku w kierunku ich osiągnięcia. Z pasją i zamiłowaniem oddaje się swojej życiowej misji, ale nie skupia się na rezultatach swojej pracy. Zawsze bierze pod uwagę uczucia zarówno własne, jak i innych. Świadomy człowiek również patrzy na życie jako możliwość rozwoju. Dlatego z wszelkich doświadczeń czerpie jak najwięcej. I nie rozmyśla już o przeszłych bólach, bo już je wyleczył. Ale też nie skupia się zanadto na przyszłości, bo teraz już świadomie buduje swoją rzeczywistość. A zatem nie musi martwić się o przyszłość, bo wie, że pozostając w pozytywnej, wysokiej wibracji, manifestuje swoje życie takim, jakim je sobie wyobraził. Więc podsumowując, przebudzony człowiek zna własną prawdę, a to oznacza, że już nie musi nikogo udawać, bo teraz doskonale wie, kim jest, dokąd zmierza i co jest jego celem. Potrafi odciąć się od tego, co mu nie służy. Potrafi też słuchać ze zrozumieniem. Czyta między wierszami, a nawet słyszy to, co niewypowiedziane. No joke! I tu właśnie pozwól, że wtrącę. Nieraz prowadząc z kimś rozmowę, dosłownie wiedziałam, co zaraz powiedzą, albo co chcieliby powiedzieć. Ale być może się krępują. Dlatego swoimi słowami sugerowałam im, że mogą śmiało podzielić się tym, o czym właśnie pomyśleli. Czyli sprawiałam, żeby czuli się komfortowo w moim towarzystwie. Z kolei inny przykład. Pracując z klientem, kiedy coś mu tłumaczę, podając jakieś przykłady, często okazuje się, że właśnie opisałam jego konkretną sytuację, nie znając jej nawet. Czasem nawet używam imion, które również okazują się być trafione. Więc czysta
magia, tak? No właśnie, i choć takie umiejętności wydają się być magią, a zatem trudne do pojęcia, kiedy oczyścisz swoje ciało z wszelkich tych toksyn, okazuje się, że możliwości Twojego ciała, a w tym umysłu, są naprawdę nieograniczone. Więc mówiąc dalej, przebudzony człowiek szanuje opinie innych i nie narzuca im własnej. Być może sugeruje coś, nakłania do refleksji, ale nigdy nic nie wymusza, bo nie musi niczego już udowadniać nikomu. Również nie przywiązuje się i nie uzależnia od innych. Potrafi jasno określić własne wartości, dlatego jest bardziej selektywny i wymagający. Nie boi się ryzykować, wychodzić poza strefę własnego komfortu i iść w nieznane. Kocha wszystkich bezwarunkowo. Jest empatyczny i chętnie służy pomocą. Ale nie daje się wykorzystywać. Ma wyostrzone zmysły i potrafi umiejętnie z nich korzystać, jak już mówiłam. Natomiast jego przepiękna, czysta energia sprawia, że samą swoją obecnością jest w stanie uleczyć wszystko, co go otacza. Szczerze mówiąc, mogłabym wymieniać w nieskończoność, bo faktycznie życie przebudzonego człowieka jest naprawdę magiczne. Przez te wszystkie lata analizowania swojej przeszłości zrozumiałam, jak bardzo nieświadomym życiem żyje każdy z nas. Bo kiedy zbyt mocno skupiamy się na świecie zewnętrznym, a w tym przede wszystkim na innych ludziach, na podstawie naszych obserwacji tworzymy w umyśle jakiś iluzoryczny obraz życia, którym później nazywamy swoją rzeczywistość. A wszystko zaczyna się od momentu, kiedy to przestajemy słuchać własnej intuicji i zaczynamy ślepo podążać za tłumem. Totalnie omamieni, można powiedzieć, tą obietnicą szczęścia, nieświadomie pozwalamy innym zaszczepić w nas pożądanie i strach. Czyli jedne z najsilniejszych doznań, które naprawdę ciężko jest opanować. Zatem jeśli pozwolimy, aby któreś z tych uczuć przejęło nad nami kontrolę, wtedy automatycznie stajemy się łatwym obiektem do manipulacji. A kiedy staniemy się nim, pozwolimy innym zaprogramować nas według własnych potrzeb, a w rezultacie właśnie odsunąć od naszej prawdy, abyśmy nigdy nie poznali swojego prawdziwego potencjału. I tak też nauczeni odwracać od siebie wzrok, patrzymy na innych i porównujemy się z nimi, myśląc, że my mamy jakieś braki. A więc nieświadomie zaniżamy własną wartość, której w rzeczywistości nawet nie znamy, bo nie znamy siebie. Więc te wszystkie zaburzenia psychiczne, czyli zaburzenia osobowości, przewlekłe choroby i ich przyczyny, biorą się właśnie z naszej nieświadomości. Braku znajomości siebie, naszej prawdy, prawdy życia. Dlatego błądzimy, popadamy w uzależnienia, budujemy toksyczne związki, popadamy w długi i tak dalej. Własnym zachowaniem ranimy innych ludzi, bliskich ludzi. A kiedy ranimy ich, w rzeczywistości ranimy również siebie. I wtedy mówimy, życie jest trudne. Bo zamiast skupiać się na głębokim znaczeniu wszystkiego, my oceniamy wszystko powierzchownie. Więc zamiast dziękować i doceniać wszystko to, co mamy, my wciąż czujemy mało, pustkę, a czujemy ją, ponieważ w myślach kreujemy jakieś znowu iluzoryczne braki. I ta niemożność wypełnienia tej pustki, czy też osiągnięcia
ostatecznego spełnienia naszych zachcianek sprawia, że wciąż czujemy się niezadowoleni, narzekamy. Dlatego jedynym rozwiązaniem wyjścia z tego zaklętego koła jest praca nad sobą, zrozumienie siebie, poznanie siebie. Powinniśmy nauczyć się zaglądać do własnego wnętrza, które zna odpowiedź na każdy nasz ból. I tak, przyznaję, taka przemiana trwa latami. Ale ten moment, kiedy już uwolnisz się z więzienia własnego umysłu, jest najpiękniejszym momentem, jakiego może doświadczyć człowiek. I choć mówię moment, tak naprawdę jest to moment, który trwa wiecznie. Bo wyobraź sobie, kiedy już wszystko w sobie wyleczysz, w końcu opuści cię strach przed tym, że kiedykolwiek mógłbyś powrócić do swojego poprzedniego stanu. Poza tym szybko przekonasz się, że z każdym kolejnym etapem tej przemiany rodzi się jeszcze większa satysfakcja z postępów, które robisz. I taka satysfakcja nie ma sobie porównania. Dlatego powinniśmy przyjąć do naszej świadomości, że w życiu tak naprawdę każdej istoty żywej nic nie liczy się bardziej od samego postępu w rozwoju. Więc prawdą jest, że jeśli pozwolisz sobie na odrobinę swobody i otworzysz swój umysł na nowe możliwości, wtedy automatycznie ułatwisz sobie, ale też przyspieszysz proces adaptacji wszelkich zachodzących w Tobie i Twoim życiu zmian. Nawet tych zachodzących spontanicznie, czyli nieoczekiwanie. I taka wypracowana umiejętność adaptacji zmian jest jedną z najpotężniejszych umiejętności, jaką może wypracować w sobie człowiek. Natomiast jeśli mówimy o naszych wrodzonych umiejętnościach, biorąc za przykład naszą wyobraźnię, człowiek jest zdolny wykreować w swoim umyśle wizję czegoś, czego być może nigdy nawet nie widział na oczy. Więc według mnie jest to nad wyraz wyjątkowa zdolność istoty myślącej. Dlatego pielęgnowana i praktykowana taka umiejętność może stać się naszym najpotężniejszym narzędziem w budowaniu nowej rzeczywistości, czy do budowania nowej rzeczywistości. Zatem, wzorując się na własnych doświadczeniach, dziś z przekonaniem mogę stwierdzić i stwierdzam, że nie ma na tym świecie rzeczy ważniejszej do nauczenia od samego zrozumienia i nauczenia się siebie samego. Bo znajomość siebie pomaga nam docenić i pielęgnować nasze wspaniałe wartości, dary, talenty i umiejętności, czyli nasz potencjał. Zatem, kiedy znasz swój potencjał, jesteś pewien, że cokolwiek stanie Ci na drodze do osiągnięcia Twoich celów czy marzeń, Ty jesteś w stanie to pokonać. Ale to nie wszystko, bo dostrzegając i doceniając własne wartości, będziesz również dostrzegać i doceniać wartości innych ludzi. A to oznacza, że już nie będziesz czuł potrzeby porównywania się z innymi, bo teraz już będziesz rozumiał, że każdy z nas na swój sposób jest równie wyjątkowy. Drogi widzu, wewnętrzna przemiana, jak widać, nie jest stanem tymczasowym, tak jak zmiany, których dokonujemy w swoim wyglądzie zewnętrznym. Bo wewnętrzna przemiana jest stanem permanentnym i nieodwracalnym. Więc tak jak już wspomniałam wcześniej, wraz z uleczeniem pozbywasz się wszystkich wykreowanych wcześniej masek, a z nimi również nieświadomie przyjętych
ograniczających Cię przekonań, wzorców i wierzeń. Po czym ostatecznie uśmiercasz postać, którą raz byłeś, aby tym samym zrodzić się na nowo. Teraz już oczyszczonym i pozbawionym skazy, świadomym siebie człowiekiem. I wtedy dopiero rozpoczynasz swoje życie. Z tym, że teraz już według własnych poglądów, zasad i wierzeń. Natomiast wracając do słów, które powiedziałam na samym początku, mimo tego, że w przeszłości wielokrotnie powtarzano mi, żebym w końcu zeszła na ziemię i przestała żyć fantazją, dziś, choć twardo stąpam po ziemi, zachowana wiara oraz zdobyte w życiu doświadczenie pozwoliły mi urzeczywistnić wszystko to, co kiedyś było jedynie fantazją. Dlatego, drogi widzu, przyjacielu, nigdy, ale to nigdy nie pozwól, aby ktoś własnymi ograniczonymi poglądami próbował okraść Cię z Twoich marzeń. Bo prawdą jest, że jeśli potrafisz wykreować coś oczami wyobraźni, to równie dobrze możesz dać temu życie. Czyli sprawić, aby to coś stało się Twoją rzeczywistością. W końcu nie przez przypadek urodziliśmy się z tak wspaniałą zdolnością. Zatem, drogi przyjacielu, nigdy nie przestawaj wierzyć w swoje marzenia, bo to właśnie dzięki tej silnej wierze manifestujesz je do swojego życia. Drogi widzu, przed nami ostatni z tej serii odcinek, czyli odcinek zamykający już historię mojej przemiany. Będzie to dość wyjątkowy odcinek, w którym dowiesz się znacznie więcej interesujących faktów dotyczących naszej niezwykłej natury. A mianowicie opowiem Ci o naszej multiwymiarowej naturze oraz o naszych wrodzonych zdolnościach, o których z pewnością jeszcze nie wiesz. Dlatego koniecznie powinieneś obejrzeć to nagranie, bo to, czego się dowiesz, już na zawsze odmieni Twoje podejście do siebie i do życia. Zatem serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia tego ostatniego z tej serii nagrania. Mam nadzieję, że to nagranie zmotywowało Cię do refleksji nad własnym systemem przekonań, a dzięki temu, drogi widzu, będziesz mógł spojrzeć na swoje życie z zupełnie innej perspektywy. A ja oczywiście, jak zawsze, życzę Ci wytrwałości, cierpliwości, siły i determinacji w dążeniu do odnalezienia własnej prawdy. A jeśli podobało Ci się to nagranie, to dawaj kciuka w górę, no i podziel się linkiem z rodziną czy znajomymi. Natomiast jeśli jeszcze nie subskrybowałeś do mojego kanału, a chciałbyś dowiedzieć się znacznie więcej o duchowym rozwoju i różnych ciekawych tematach, to proszę zrób to teraz. No i oczywiście tym samym pomożesz mi również w rozbudowie tego kanału i sięgnięciu jeszcze większej publiki. Każda interakcja się liczy. Dlatego dziękuję wszystkim tym, którzy są, byli i będą i wspierają mnie w mojej działalności. Mam nadzieję, że już niedługo odmienimy ten świat na dużo, dużo lepszy. Razem. A tymczasem dziękuję raz jeszcze za Twój poświęcony czas. Ściskam Cię gorąco jak zawsze. Trzymaj się i do następnego razu. Hej!